Dzień dobry Państwu. Zapraszamy wszystkich na konferencję wynikową za rok 2023 dla spółki Creepyjar. Po stronie spółki standardowo zarząd, czyli Grzegorz Piekart i Krzysztof Kwiatek. Zaczniemy od części finansowej i tutaj Grzegorz zabierze głos, a później ja opowiem Państwu o części produkcyjnej. Jeszcze raz dzień dobry, witamy na naszej prezentacji wynikowej za 2023 rok. Jeżeli chodzi o podsumowanie produkcji w ubiegłym roku, to wydaliśmy łącznie 5 dodatków do Greenhella, naszego flagowego ciągle produktu. To były Building Update w styczniu, 23 Storage and Transportation w sierpniu oraz dodatek Fortyfikacje, w który miał premierę w grudniu. Jeszcze uzupełnieniem tego dodatku był również dodatek 19 Flamekeeper, który wydaliśmy już w styczniu bieżącego roku. Oprócz tego na konsolę wydaliśmy dodatki Animal Husbandry i Building Update. No i oczywiście kontynuowaliśmy pracę nad Star Rapture i tu o tej produkcji będziemy opowiadali w dalszej części naszej prezentacji. Jeżeli chodzi o jakby przełożenie tych prac na nasze wyniki, osiągnęliśmy w zeszłym roku przychody ze sprzedaży 37,5 miliona złotych. To było 32% mniej niż w rekordowym 2022 roku. Jeżeli chodzi o EBITDA, to było 17,1 miliona i o 46% mniej niż w 2022 i zysk netto 18,3 miliona. To połowę mniej niż w 2022 roku. Sprzedaż liczona w kopiach brutto na naszych 3 kluczowych platformach, czyli PC-cie i Steamie, czy w ramach PC-ta Steamie, PlayStation i Xboxie, to było 1 milion i 90 tysięcy kopii. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy ponad 79 milionów złotych w krótkoterminowych aktywach finansowych. To były środki pieniężne, lokaty i krótkoterminowe papiery wartościowe, a właściwie obligacje. W ubiegłym roku wydatkowaliśmy na produkcję gier, czyli Star Rapture i Greenhella łącznie 12,6 miliona złotych. To jest znacząco więcej, blisko dwukrotnie więcej niż w 2022 roku, kiedy to wydaliśmy 6,9 miliona złotych na produkcję. No jest to pochodna w dużej mierze wzrostu naszego zespołu. Zespół na koniec ubiegłego roku liczył 66 osób, to jest ponad 1/4 więcej niż na koniec 2022 roku. W większych szczegółach, jeżeli chodzi o dane sprzedażowe, tak jak mówiłem, 1,09 miliona kopii na głównych platformach, z czego 841 tysięcy kopii brutto na PC-cie i blisko 250 tysięcy kopii Greenhella na Sony PlayStation i Microsoft Xbox. I też w zeszłym roku, w październiku, przekroczyliśmy kolejny taki duży kamień milowy, 5 milionów kopii brutto właśnie na tych 3 platformach sprzedanych. Jeżeli chodzi o sprzedaż w poszczególnych kwartałach i jej strukturę, w 4. kwartale osiągnęliśmy 8,5 miliona złotych przychodów. To było mniej niż w poprzednim kwartale, ale za to więcej niż w drugim, także jakieś tam ruchy, te, które podejmujemy, jeżeli chodzi o dodatki, widać, że jednak jakieś przełożenie pozytywne udaje nam się generować, czyli w tych kwartałach, w których dodajemy jakieś znaczące dodatki, te przychody są znacząco wyższe i udaje nam się jakoś ten trend spadkowy sprzedaży związany z starzeniem się samego produktu powstrzymywać i hamować. Jeżeli chodzi o udział poszczególnych platform, to 52% przychodów osiągnęliśmy na PC-cie. 2 duże konsole, czyli PlayStation i Xbox, odpowiadały za 32% przychodów i 16 pozostałe procent to były przychody z naszych wersji Greenhella na Nintendo Switch i platformy VR, za które są odpowiedzialne zewnętrzne podmioty i które to wersje powstają w oparciu o licencję przez nas udzieloną. Jeżeli chodzi o stronę kosztową, koszty wzrosły o 12%.
Wśród tych kosztów największe pozycje to były usługi obce i wynagrodzenia. W wynagrodzeniach kluczowym elementem jest program czy koszt związany z programem motywacyjnym. W czwartym kwartale zeszłego roku rozpoznaliśmy koszty z tego tytułu za cały ubiegły rok w kwocie 4,5 miliona złotych, gdzie w roku 2022 to było 7,1 miliona jeszcze w ramach tego poprzedniego programu motywacyjnego. Usługi obce wzrosły o 3,6 miliona i to był znaczący wzrost o 61%, przy czym jakby na to składały się dwa elementy. To jest wzrost kosztów produkcyjnych, w szczególności kosztów produkcji wersji konsolowych oraz koszty marketingu, bo jak wiadomo w zeszłym roku rozpoczęliśmy kampanię marketingową, czy zaanonsowaliśmy przede wszystkim, może tak bym to bardziej nazwał, zaanonsowaliśmy Star Rapture i też jakby tutaj koszty marketingu, czy wzrost kosztów marketingu o kwotę 1,2 miliona w głównej mierze właśnie był z tym związany. Też poprawił nam się wynik na działalności finansowej, głównie dzięki temu, że osiągaliśmy wyższe przychody z lokat i obligacji czy instrumentów finansowych, w które inwestowaliśmy. I ten wzrost to było 1,5 miliona złotych w porównaniu do 2022 roku. Jeżeli chodzi o bilans, no to tu jakby to wszystko, co tam się dzieje, to jest pochodna naszych działań. Jeżeli chodzi o wzrost aktywów trwałych, no to przede wszystkim to jest wzrost długoterminowych rozliczeń okresowych, czyli nakładów na niezakończone produkcje, czyli produkcję Star Rapture. Aktywa obrotowe spadły nam przede wszystkim w związku ze spadkiem stanu gotówki w porównaniu z końcem 2022 roku, natomiast największy wpływ na to miała wypłata dywidendy w rekordowej kwocie 28 milionów, także właściwie udało nam się prawie zamortyzować ten wydatek generowanymi na bieżąco w zeszłym roku przepływami. A jeżeli chodzi o stronę pasywów, no to tu jakby nic ciekawego się specjalnie nie działo. Kapitał własny ciągle dominuje mimo tej wypłaty dywidendy z zysku i to jest ciągle ponad 95% sumy bilansowej. W zobowiązaniach mamy jakby standardowe jakieś tam zobowiązania handlowe w kwocie 1,3 miliona i w zobowiązania z tytułu wynagrodzeń też 1,3 miliona z takich bardziej istotnych pozycji. Jeżeli chodzi o cash flow, no to ciągle udaje nam się generować znaczące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. One w zeszłym roku wyniosły 23,5 miliona. To jest oczywiście znacząco mniej, blisko połowę mniej niż w 2022 roku, ale jak już mówiłem, to był dla nas rekordowy rok. To, co jest naszym celem, to tak, żeby chcemy te spadki hamować i jednocześnie ciągle być w stanie jednak generować gotówkę, a nie korzystać z tych zasobów, które gdzieś tam mamy zgromadzone. Wśród tej działalności operacyjnej najistotniejsze korekty to jest wspomniany wcześniej już program motywacyjny 4,5 miliona, odsetki, które uzyskaliśmy w ramach przychodów finansowych 3,7 miliona, spadek należności 3,2 miliona, no i amortyzacja standardowo jako korekta zysku też 1,3 miliona. W działalności inwestycyjnej tu wykazujemy bardzo duże ruchy ze względu na to, że lokaty, w które inwestujemy, posiadane wolne zasoby gotówkowe jakby przechodzą nam przez tą część cash flowu, więc w wpływach mamy 100 milionów z tytułu właśnie zamknięcia lokat i wykupu krótkoterminowych obligacji, no i w wydatkach też znaczące kwoty związane z zakładaniem kolejnych lokat czy też nabywaniem kolejnych obligacji, natomiast taką w sumie kwotowo, może nie tak dużą, natomiast bardzo istotną kwotą to są nasze wydatki na aktywa trwałe i wartości niematerialne i tam przede wszystkim 8,6 miliona nakłady na produkcję Star Rapture. I to jest pewnie taka bardzo ważna pozycja. W działalności finansowej mamy wpływy, taki wyjątkowa pozycja 2,8 miliona pochodzące z emisji akcji w ramach realizacji poprzedniego programu motywacyjnego. No i duże wydatki to 28 milionów ponad, tak jak wspominałem, związane z dywidendą. Też jednocześnie jakby chcielibyśmy wskazać, że
Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 9,2 miliona z zysku 2023 roku i na dzień dzisiejszy również mamy pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej w tym zakresie, także będziemy czekali na decyzję walnego. Ta dywidenda będzie stanowiła 13,11 zł na jedną akcję. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dane finansowe, także dalej Krzysztof opowie już o produkcyjnych tematach. Dzięki Grzegorz, także ja przechodzę do produkcji. Zaczynamy oczywiście od Star Rapture i może takie krótkie podsumowanie roku 2023. Naszym celem było stworzenie builda alpha, który dałby nam ogląd gry jako całości i pozwolił też lepiej oszacować przyszłe dopracowywanie wszystkich elementów gry już pod kątem early accessu. I na przełomie roku udało nam się tego builda stworzyć. Doprowadziło nas do niego 5 milestone'ów. No i tutaj myślę, że możemy jak najbardziej pozytywnie ocenić to, co się działo w zeszłym roku, bo osiągnęliśmy nasz cel. Możemy spojrzeć, mogliśmy tak, ocenić tą grę jako całość i bardzo nam to pomogło w planowaniu prac na ten rok. Dodatkowym wyzwaniem jeszcze poza samą produkcją Star Rapture było też to, że jak wspomniał Grzegorz, ten zespół się cały czas powiększał, więc takie płynne zgranie zespołu, wdrożenie ich jak najszybciej do projektu, ułożenie tej produkcji, no też było dla nas dodatkowym wyzwaniem, ale wydaje mi się, że całkiem sobie sprawnie z tym poradziliśmy. Jeśli chodzi o rok 2024, no to już tutaj działamy pod takim hasłem Road to Early Access. Naszym celem na ten rok jest stworzenie builda early accessowego, a więc doprowadzenie wszystkich elementów gry, dopracowywanie wszystkich elementów gry równolegle, czyli grywalności, balansu, wydajności i jakości graficznej. Zakładamy sobie, że zrobimy to w 4 krokach, w 4 milestone'ach, z czego pierwszy milestone jest już za nami. On się nazywał First 15 Minutes i w chwili obecnej pracujemy nad drugim milestone'em, który nazywa się First 5 Hours, więc tutaj jakby nazwy dosyć obrazowo wskazują nad jaką zawartością w danym milestone'ie pracujemy. Także gdzieś tutaj nasz plan zakłada ukończenie tego 4. milestone'a późną jesienią tego roku. No i gdzieś tam w momencie, kiedy będziemy się zbliżali do końca, będziemy w stanie ocenić tak naprawdę, czy gra już spełnia nasze oczekiwania i będziemy się przymierzali do jakiegoś najlepszego dla nas okna wydawniczego. Natomiast no, gdzieś tutaj najbardziej istotne jest to, żebyśmy zakończywszy ten 4. milestone czuli, że gra jest gotowa, bądź byli w stanie najlepiej ocenić, co jeszcze trzeba poprawić, żeby ta jakość była odpowiednia. Także no, dotychczasowe prace tegoroczne też według nas idą bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem, jesteśmy już na początku drugiego z 4 milestone'ów. No i coraz więcej elementów ze Star Rapture zaczyna mieć tą docelową, early accessową jakość. Teraz kilka słów związanych z promocją i marketingiem gry, więc w chwili obecnej pracujemy cyklicznie nad devlogami, w których przybliżamy zawartość gry, pokazujemy troszkę gdzieś, jak ta produkcja wygląda od kuchni. Natomiast oczywiście mamy świadomość, że
właściwy moment na promocję, to co będzie budowało największy hype wokół gry, to będą materiały gameplayowe. No i w momencie, kiedy nasz build dojrzeje i osiągnie taką jakość, że będziemy te materiały mogli już pokazywać, no to wtedy zaczniemy je uwalniać, no bo tutaj generalnie taka jest specyfika, jeśli chodzi gdzieś o te prace marketingowe nad early, w momencie, kiedy naszym modelem wydawniczym jest early access. Wygląda to troszkę inaczej niż w przypadku takiej produkcji gry, gdzie mamy jedną premierę docelową. Wtedy w skrócie, w uproszczeniu dużym jest kilka etapów, takich jak prototyp, alfa, która pokazuje jakby całokształt gry, ale nie nadaje się do wydania. Później jest beta, która już potencjalnie jest czymś, co można wydać, ale wymaga jeszcze miesięcy pracy. No i na końcu jest master, czyli ta gra taka wypoliszowana, dopracowana. No i gdzieś zazwyczaj w momencie tej bety można zacząć pokazywać gameplay, natomiast no, nasz przypadek early accessowy jest inny. My w tym momencie jesteśmy chwilkę po alfie i de facto naszą premierą jest ta beta, czyli jest to produkt taki we wczesnym dostępie. Oczywiście gdzieś my tą poprzeczkę jakości sobie podnosimy, natomiast no, nie jest to jeszcze moment, parę miesięcy po zakończeniu alfy, żebyśmy my mogli się już chwalić czymś, co razem z sobą fajnie działa. Lecimy z milestone'ami, dopracowujemy na odpowiednią jakość kolejne elementy, natomiast żeby pokazać gameplay, no to już zdecydowana większość tych elementów musi być w tej jakości docelowej, więc nam po prostu ten bufor przedpremierowy, kiedy będziemy mieć te materiały, gdzieś się skraca. Natomiast no, taka jest specyfika też, że i tak to też działało przy Green Hellu, że dosyć późno tak naprawdę te materiały gameplayowe wychodzą, ale jak już wychodzą, to de facto będziemy się w stanie chwalić fajnymi trailerami. Gdzieś myślimy też o pokazie takiego dłuższego gameplayu i ta promocja gry później wchodzi też na premierę i w przypadku Early Accessu pamiętajmy, że promocja gry trwa też po premierze i w przypadku chociażby Green Hella było to jeszcze tak naprawdę każdy kolejny rok gdzieś promował tą grę i ta sprzedaż cały czas rosła. Więc w sumie tak, tutaj bym zamknął temat Star Rapture, chociaż może jeszcze gdzieś tutaj tak, Grzegorz cofnie. Dodałbym może jeszcze tylko troszkę a propos kierunku, tak, bo wiadomo, że jak się tworzy grę, to nigdy ta gra w takim kształcie, jaki miała na początku, te założenia gdzieś tam ewoluują. No w naszym przypadku obserwując konkurencyjne tytuły, takie jak Satisfactory, ale takie tytuły, które też wchodzą na rynek, zdecydowaliśmy się dodać więcej kombatu do naszej gry. W Satisfactory tego kombatu nie ma w ogóle, ale są takie gry jak na przykład Outpost, Infinity Siege, które generalnie jest to gra o kombacie, tak? To jest taki, powiedzmy sobie, tower defense w FPP. No więc my gdzieś tutaj zmierzamy w kierunku takich hybrydy, czyli nie jesteśmy w stanie dogonić i przegonić Satisfactory, jeśli chodzi o sam system budowania, więc tutaj nie będziemy konkurencyjni, natomiast jesteśmy w stanie wzbogacić Star Rapture o takie elementy, których tam nie ma, a widać, że gry, które ten aspekt walki mają, rozwijają, jakby całkiem dobrze performują na rynku, także gdzieś tutaj ten kierunek idzie w stronę takiej hybrydy budowania, eksploracji, ale też z mocnym naciskiem na walkę. Ok, to możemy teraz przeskoczyć do Green Hella. No dotarliśmy do 20 już dodatku, także kawał czasu
szósty rok i wielki produkt, który odniósł wielki sukces, także dalej jakby nie ustajemy w pracy nad Green Hellem. Wyszedł Anteater w kwietniu, ostatni nasz dodatek, no i już gdzieś jesteśmy w trakcie pracy nad kolejnym dodatkiem, który będzie umożliwiał dekorowanie wnętrz naszych budowli, które stawiamy w dżungli. Zdecydowaliśmy się nie tworzyć już roadmapy. Uważamy, że na tym etapie rozwoju produktu nie jest to już potrzebne. Ta roadmapa gdzieś była szczególnie potrzebna na początku, kiedy był early access i pierwsze lata po early accessie, kiedy gdzieś tam było tą taką mocną informacją w stronę graczy, że ten produkt będzie rozwijany i będzie coraz większy i coraz lepszy. No i oczywiście też taką informację w stronę rynku inwestorów, że jakie są nasze plany produkcyjne. No także teraz jesteśmy na takim etapie, że nie jest to już potrzebne. No i doszliśmy do wniosku, że wydając dodatek będziemy zapowiadali kolejny jakby z wyprzedzeniem jednego, czyli teraz przy okazji Anteatera zapowiedzieliśmy, co będzie następne i gdzieś pracując nad dekoracjami będziemy się zastanawiali, co powinniśmy zrobić dalej. Wynika to też z tego, że obserwujemy, jak te poszczególne dodatki działają, jak się przekładają na sprzedaż. Tutaj nie ma co ukrywać, że ta sprzedaż jest już coraz mniejsza, bo produkt już jest, powiedzmy sobie, dość stary i nam coraz ciężej też jest rozbudowywać tą grę o taką nową treść, która byłaby przełomowa i spowodowała nagły jakiś taki duży wzrost zainteresowania, tak? Bo wszystko w tej grze już w zasadzie jest, także jeśli chodzi o sprzedaż, to tutaj gdzieś Grzegorz działa z tematem promocji i tam szukamy rozwiązań i całkiem to działa. Natomiast jako tako same dodatki rewolucji już nie robią. No i tutaj w sumie możemy przejść do dalszego jeszcze nie Q&A. Tak, jeszcze byśmy przeszli tutaj gładko do następnego tematu, czyli do Green Hella 2. Więc zaczęliśmy już dosyć intensywne prace nad kierunkiem tego projektu. Jest to bardzo istotne, żebyśmy to dobrze przemyśleli, dlatego że mamy gigantyczny potencjał sprzedażowy drugiej części. Przekroczyliśmy już 5 milionów sprzedanych egzemplarzy pierwszej części i gdzieś tam mocno zmierzamy w kierunku 6 miliona, także no musimy dobrze pomyśleć, jak po prostu ten potencjał wykorzystać i gdzieś tutaj jeszcze się nie będziemy dzielili z Państwem naszymi przemyśleniami, ale myślę, że nastąpi to wkrótce, bo już ten kierunek nam się klaruje. W związku też z tym, co mówiłem wcześniej, czyli z pracą nad dodatkami, tak jak Państwo wiecie, mamy jakiś nieduży zespół, który te dodatki tworzy, więc też nasze myśli skłaniają się w takim kierunku, że być może ten zespół już wkrótce zaczął pracować nad prototypowaniem pewnych mechanik do Green Hella II, mechanik, które wzbogacą tą grywalność z części pierwszej, tak żebyśmy mogli przed właściwą produkcją jak najwięcej rzeczy przemyśleć, nawet przetestować, no bo to wszystko wpłynie później na to, jak gładko nam pójdzie proces produkcyjny i jak szybko tego Green Hella II zrobimy, a wiadomo, że zależy nam, żeby ten produkt wyszedł jak najwcześniej, dlatego że Green Hell 2 jest jeszcze świeży i nie chcielibyśmy, żeby gdzieś tam gracze o nas zapomnieli. Także najbliższy rok zapowiada się ekscytująco. Będzie się dużo działo i widzimy tutaj
dużo fajnych rzeczy, które przed nami. No i chyba na tym zakończymy tą część produkcyjną i zapraszamy do pytań. Patrząc tylko na okienko premierowe, to lepszym okresem pod premierę będzie Q4 2024 czy Q1 2025. To jest właśnie coś, czego my na dzień dzisiejszy nie wiemy. Znaczy, to jest bardzo wcześnie, żeby tego typu jakby tezy stawiać. To, co wiemy, a raczej to, co nam się wydaje na ten moment, że pewnie wydawanie w ramach sezonowych wyprzedaży, których dość dużo jest w Q4, nie jest dobrym pomysłem. Także no, będziemy szukali sobie tego okienka na pewno. Znaczy, punktem wyjścia jest zrobienie gry i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. Tak? Jak zrobimy i będziemy zadowoleni z tego, co wyprodukujemy, to okno się pewnie znajdzie, tak? Na wydanie, więc jakby nie chcielibyśmy na ten moment pewnie rzucać tego typu rzeczami, co dzisiaj, bo dziś po prostu tego nie wiemy. Zobaczymy, co się będzie planowało. Pojawiają się gry, które odnoszą sukcesy pewnie dużo większe niż się spodziewano. W tym roku, w pierwszym kwartale mieliśmy Palworlda, mieliśmy Enshrouded, tak? To oczywiście nie są gry 1:1 ze Star Rapture, ale jednak w jakimś tam zakresie Open World Survival gdzieś tam jest tą przewodnią myślą w tych produktach. I też jakby to nikt się pewnie tak do końca nie spodziewał, że aż tak dużo się sprzeda tych gier. Więc mówię, będziemy reagowali dużo bardziej na bieżąco. Zakładamy, że musimy mieć po prostu gotowe kliknięcie wydania, to jest stosunkowo szybko, tak? Tak, skoro wydanie jest stosunkowo szybko, natomiast celem jest nasze zadowolenie z tego builda early accessowego i świadomość, że czujemy, że to jest to i że on jest gotowy. Tak, tutaj pytanie jeszcze, powiedzmy, większego kalibru. Na kiedy planujecie premierę Green Hell 2? 2028, 2029? No to tym bardziej jeszcze tutaj nie planujemy. Gdzieś tam bliżej nam zdecydowanie rozmyślaniu nad Star Rapture. Natomiast no, to, o czym wspomniałem, czyli to, że rozpoczęliśmy już te prace, nie czekamy jakby do wydania Early Accessa Star Rapture, to, że rozpoczęliśmy je już teraz, rok wcześniej, no to chcielibyśmy mieć za sobą ten taki najtrudniejszy okres, który przy planowaniu Green Hella, który później pozwoli nam tą produkcję zrobić jak najszybciej. No bo najwięcej problemów gdzieś tam w produkcji wynika z tego, że pewne rzeczy były przemyślane, mniej lub bardziej. Czasami się wydaje, że bardziej, ale być może za mało czasu było na to poświęcone i gdzieś w trakcie produkcji to wraca i trzeba pewne rzeczy zmieniać. Więc tutaj chcielibyśmy się jak najlepiej przygotować. No i jeszcze tutaj ważnym chyba czynnikiem jest to, że pracujemy na Unrealu. Green Hella pierwszego zrobiliśmy na Unity, teraz przeszliśmy na nowy engine, Star Rapture będzie na Unrealu. No i my też wszyscy poznajemy ten silnik, cała nasza ekipa się dogrywa, jak się pracuje, bo pracuje się inaczej trzeba w ogóle wszystko planować, inny jest proces później iteracji tego, co się stworzyło. Także to wszystko jest dla nas nauką bardzo dużą. No i zobaczymy. No, mamy nadzieję, że pójdzie to jak najszybciej, natomiast tutaj bardziej nie chcemy żadnych dat wskazywać. Długie pytanie. Proszę o komentarz w kwestii milestone'ów. Na poprzednich konferencjach spółka informowała o 4 milestone'ach, gdzie 2 pierwsze były zrealizowane, prace nad trzecim megamaszyny i warunki środowiska były w toku, a 4 jeszcze się nie rozpoczął. Do tego była szansa na dodatkowy 5 milestone. Jak to się ma aktualnie do podanych milestone'ów przez spółkę?
co z kilkumiesięcznym okresem produkcyjnym po domknięciu milestone'ów. Ciężko mi tutaj do końca zrozumieć, o co chodzi, ale może chodzi o to, że my już zamknęliśmy ten cykl pierwszych 5 milestone'ów. Tutaj jest pytanie, że była szansa na dodatkowy 5. milestone, także tak jak mówiłem w części produkcyjnej, alfę zamknęliśmy właśnie na przełomie roku 5. milestone'em i w tym momencie rozpoczęliśmy cykl nowych 4 milestone'ów, które są już cyklem robienia builda early accessowego i jesteśmy na początku, skończyliśmy pierwszy milestone, ten early accessowy i teraz jesteśmy na początku drugiego, także jak skończymy drugi, to jeszcze mamy 2 milestone'y i późną jesienią tego roku chcielibyśmy domknąć ten 4. milestone i mieć builda early accessowego. Z jakim odbiorem społeczności graczy spotkali się Państwo po prezentacji ostatnich devlogów ze Star Rapture? Tu właśnie jesteśmy jeszcze tak wewnętrznie przed takim podsumowaniem tych działań. Na pewno to, co jest dość jasne, to tego feedbacku nie jest zbyt dużo. Natomiast my też jakby samych devlogów nie traktujemy tak do końca jako narzędzia marketingowego, to o czym mówiliśmy, będziemy to w kółko powtarzali. Gracze czekają na gameplay i my robimy wszystko, żeby do zrobienia tego gameplayu jak najlepiej się przygotować. I to jest po 2 stronach. Raz oczywiście produkcyjnie, czyli jakby musimy zrobić grę, żeby było co z niej pokazywać, ale 2, no, rozbudowaliśmy w ostatnim czasie zespół marketingowy również o osoby odpowiedzialne za tworzenie tych materiałów i też devlogi w jakimś sensie traktujemy jako poligon w zakresie właśnie przygotowywania sobie narzędzi, umiejętności rozwoju, poznawania gry przez ten nasz rozbudowany zespół marketingowy. Więc jakby no, szczerze społeczność nie jakby odbiór jest pozytywny, natomiast nie jest go dużo, tak? Żeby była jasność, że tu nie postrzegamy, że nie wiadomo w jaki sposób zbudowaliśmy teraz community w oparciu o to, natomiast my jakby nie skreślamy i cieszymy się z efektów związanych z devlogami, bo bardzo cieszy nas jakość tych materiałów, podobają nam się, wydaje nam się, że wiemy w jaką stronę i w jaki sposób te materiały, kolejne wideo będziemy robić. Tu też przy tej okazji robimy sobie narzędzia i rozwijamy narzędzia w ramach właśnie Unreal Engine, które nam pozwolą później te materiały robić sprawniej, szybciej, właśnie te gameplayowe, więc tak. Ja myślę, że generalnie tutaj też troszkę to zadziała wstecznie, bo to obserwowaliśmy a propos Green Hella i robienia takiego serii wideo o tym, o wyjaśnieniu feature'ów i poruszaniu się po grze. I tak naprawdę jak się pokażą materiały gameplayowe ze Star Rapture, czyli to, co gdzieś tam będzie budowało zainteresowanie wokół gry, to wtedy też ludzie zaczną szukać informacji na temat Star Rapture i wtedy zaczną sobie oglądać też devlogi, które będą dla nich jakąś tam dodatkową porcją informacji i ciekawostką. Natomiast no, devlogi same z siebie generalnie nie są czymś, co przyciągną masy graczy i mediów do pokazywania, więc tutaj takim triggerem do tego wszystkiego będzie pierwszy gameplay. Green Hell 2 jest aktualnie w fazie koncepcyjnej, do kiedy chcielibyście domknąć tą fazę. Tak naprawdę to nie mamy jeszcze takich tutaj określonych sztywno tego czasu. Natomiast na pewno to, co wiemy, to to, że chcemy mieć przemyślane to tak, żeby w momencie, kiedy będzie premiera Star Rapture, wtedy nastąpią tutaj jakieś przeorganizowania produkcyjne, bo będziemy już pracowali nie
nad wszystkim naraz, nad całym skopem gry, tak jak Early Accessa, tylko część z rzeczy już będzie ok, będzie działała, część rzeczy będziemy rozwijali, więc prawdopodobnie nie cały zespół może już będzie musiał pracować nad kontynuacją, nad kolejnymi dodatkami. Zobaczymy oczywiście. Natomiast no gdzieś dlatego tak wcześnie zaczęliśmy tą fazę koncepcyjną, żeby być gotowymi na to, że jak się zaczną zwalniać zasoby, to wtedy, żebyśmy już mieli coś, nad czym możemy pracować, a nie dopiero wtedy zaczniemy sobie o tym myśleć i gdzieś tam w sumie przepalać trochę te możliwości produkcyjne. Także no, na pewno ta faza koncepcyjna będzie trwała co najmniej do końca tego roku, tak z grubsza można powiedzieć, ale tak jak wspomniałem, być może otworzy się już jakaś przestrzeń na to, żeby zespół, który pracuje nad jedynką, mógł pewne rzeczy już sobie prototypować, tak na szybko, żebyśmy my mogli zobaczyć, czy pomysły, które mamy, się sprawdzą. Czy w ostatnim czasie pojawiły się na rynku gry, które są zbliżone gatunkowo do Star Rapture? Jeśli tak, to czy mogą się Państwo podzielić przemyśleniami z tych premier? Bardzo szeroko, no to wiadomo, są te gry, o których też wspominaliśmy, tak? Czyli gdzieś tam Outpost, który ma elementy tego kombatu, Tower Defense, które w jakiś sposób w naszej grze się będą pojawiały. No open worldy, survival, sime, no to tak jak mówiłem, gdzieś tam Palworld, Enshrouded, to oczywiście jest inny setting zupełnie, natomiast no gdzieś tam te fantazje w otwartym świecie, budowania, walki i tak dalej dotykają. Gra, o której już parokrotnie mówiliśmy, czyli Planet Crafter właśnie niedawno wyszedł z Early Accessów 1.0 i też jakoś tam sobie w miarę chyba nieźle poradziło w tym momencie ta gra. Jakby takiej 1:1 gry, która jednak base builderem byłaby w pierwszym rzędzie, chyba nie ma ciągle, tym bardziej w settingu takim sci-fi, gdzieś tam to chyba nie do końca. Nie identyfikujemy wprost takiej gry. Satisfactory jest No, najbliższe, tak, tylko że tak jak też wcześniej mówiliśmy, my gdzieś ten nasz produkt rozwijamy i gdzieś tam staramy się też pójść w stronę tego kombatu, także Outpost, o którym wspomniał Grzegorz, gdzieś tam się pojawiła całkiem chyba nieudana premiera Lightyear Frontier. No tak, Natomiast ale to farmingowa zupełnie, gra, tak? zupełnie wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego ze Star Rapture, bo mimo, że jest powiedzmy sobie w kosmosie, w sensie, że setting jest sci-fiowy, to farming, używając mechów, bez walki, no to zupełnie za jakimś bardzo ograniczonym budowaniem farmerskich w sumie jakichś konstrukcji, to ciężko tutaj na jakimkolwiek znaleźć jakikolwiek punkt styku z naszą grą. Czy planują Państwo testy zewnętrzne Star Rapture? No, mieliśmy ostatnio o tym też jakąś dyskusję, dlatego że no, te testy zewnętrzne to można na różne sposoby interpretować, tak? Nie planujemy na pewno tworzyć specjalnie żadnego dema, no bo to by nam zaburzyło cykl produkcyjny do Early Accessa. Nie robiliśmy tego też w przypadku Green Hella. No, jest to tutaj jakby niepotrzebne, natomiast jak najbardziej chcielibyśmy móc przetestować Star Rapture, prawdopodobnie w jakimś zamkniętym obszarze, ale na większej populacji graczy, no bo to będzie jakby scope Star Rapture jest znacznie większy niż był w przypadku Green Hella. Mamy już koopa, który tak naprawdę gdzieś tam już z doświadczeń wiemy przy Green Hellu, że dużo tam było rzeczy, które się potrafiły popsuć lub źle działać,
a działały w singlu, także coś takiego będziemy starali się zorganizować. Jeszcze do końca nie podjęliśmy decyzji, w jaki sposób, natomiast no, to zdecydowanie będziemy spokojniejsi po takich dużych zewnętrznych testach, jaka jest jakość tego naszego produktu. Czy są Państwo zadowoleni z efektu głębszej przeceny Greenhell i nowej aktualizacji Anteater? Tak, jesteśmy zadowoleni z tego ruchu. Tak jak wspominałem, jakby w tym szeroko rozumianym obszarze survivalu, open worlda w ciągu ostatniego kwartału naprawdę dużo się działo. Były 2 duże nowe tytuły, o których już mówiłem. Nie zapominajmy, że Sons of the Forest też w międzyczasie weszło w 1.0, wyszło z Early Accessu, co też miało duży wpływ na ten segment, także no tak jak mówimy, my szukamy swojego miejsca w tym wszystkim, konkurujemy naprawdę z behemotami, bo to są ogromne gry, które sprzedały ogromne ilości kopii, niewyobrażalne bym wręcz powiedział, także musimy się gdzieś w tym wszystkim odnajdować. Staramy się to robić contentem oczywiście, ale no przychodzi taki moment, że jednak wpływ tego kontentu i tych aktualizacji aż tak duży nie jest. Ciągle go zauważamy w jakiś sposób, to też jest dość trudne do analizy, ale staramy się to sobie wszystko analizować. Natomiast no w tych przecenach też szukamy swojego miejsca, tak żebyśmy byli konkurencyjni, bo koniec końców też kontentu mamy to, co pokazywaliśmy, 20 dużych dodatków w ciągu tych 5,5 roku, czy blisko 6 lat. Naprawdę mamy ogromną grę, kawał produktu, więc pewnie teraz trzeba znaleźć odpowiedniego klienta i staramy się to robić. Także te przeceny gdzieś tam są częścią tej całej układanki. Generalnie myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów. Czy oprócz współpracy między graczami w Star Rapture przewidują Państwo jakieś elementy rywalizacji między nimi? Na pewno nie PvP. Tak. Natomiast myślimy nad różnymi trybami, więc być może jeśli nawet nie do Early Accessu, ale być może gdzieś tam pojawią się tryby, które nie w trybie PvP, ale będą w jakiejś tam rywalizacji polegały. Ale w chwili obecnej gdzieś tam tą bazą wyjściową naszą jest współpraca. Na jakim silniku będzie tworzony Greenhell II? Tak jak wspomniałem, zostajemy przy Unrealu. No tutaj troszkę nie ma odwrotu tak naprawdę, bo jest to zdecydowanie narzędzie o największym potencjale na chwilę obecną i o największym potencjale rozwojowym w przyszłości. Jest to dosyć jest inne niż Unity. Powiedzmy, że trudniej się na tym pracuje, wymaga więcej, tworzenie elementów wymaga więcej czasu, o czym też dowiadujemy się teraz, jakby produkując, bo mamy odnośnik w postaci robienia pewnych feature'ów do Greenhella i przez Star Rapture widzimy, że te procesy się po prostu wydłużają, natomiast no, po pierwsze jakby potencjał tego silnika teraz i w przyszłości, po drugie to, że na rynku zaczynają dominować ludzie, którzy chcą pracować w Unrealu, bo widzą w tym swoją zawodową przyszłość, nie chcą się gdzieś tam lokować w niszy unitowej, także to nawet ze względu na dobór specjalistów ciężko by było tak naprawdę wrócić do Unity, a tym bardziej tworzyć własny engine latami, to już tym bardziej jest bezzasadne. Także Greenhell II na chwilę obecną powstanie na Unrealu. Ile z obecnych milestone'ów potrzebują Państwo mieć gotowych, aby zacząć prezentować gameplay? No zobaczymy, co się będzie działo po
po tym drugim milestone'ie, dlatego tak jak wspomniałem, on ma swoją nazwę First 5 Hours, więc jakby ten scope, nad którym pracujemy, jest rozszerzony, więc generalnie na pewno już dużo elementów będzie działało i będzie w jakości docelowej. Natomiast no, pewnie będziemy gdzieś to w stanie ocenić, jak tego milestone'a skończymy, czy to już jest ten czas, dlatego no, żeby prezentować gameplay, a tym bardziej jeśli byśmy chcieli zarzucić taką przynętę, jak zrobiliśmy w przypadku Green Hella, gdzie pojawił się film prezentujący pierwszych czy tam gdzieś wyrwane 20 minut z gameplayu ciągłe, no to tam już bardzo rzeczy musi z sobą grać i wtedy też nie będziemy chcieli pokazywać tego, że 65% jest super, a 35% jeszcze nie, także no, będziemy na bieżąco to oceniali. No my też byśmy chcieli zrobić to jak najszybciej, no bo wiemy, że im dłużej będziemy te materiały gameplayowe jakby pokazywać, im ich więcej będzie, tym oczywiście lepiej dla samego Star Rapture i dla premiery, natomiast no gdzieś tutaj jest dla nas tą barierą, że też pokazanie materiałów w nie takiej jakości, jaką byśmy chcieli pokazać, może spowodować, że jakby efekt będzie odwrotny. Więc na pewno nie jesteśmy gotowi jeszcze teraz, po tym pierwszym milestone'ie. Zobaczymy, czy będzie już jakiś fragment, który moglibyśmy spróbować gdzieś tam, jak zakończymy drugi milestone. Dużo też, tak jak Grzegorz wspomniał, dają nam te devlogi, bo my w tych devlogach też prezentujemy treści z gry i też widzimy, jak pewne rzeczy pokazywać, które rzeczy jeszcze się nie nadają i nie możemy ich pokazać, i także tutaj gameplay będzie jak najwcześniej tylko się da. W ostatnich wypowiedziach wskazywali Państwo, że wishlista odgrywa coraz mniejszą rolę w kontekście badania nastrojów graczy. Czy dysponują Państwo lepszymi narzędziami do śledzenia zainteresowania? No niestety nie. Znaczy wishlista / liczba followersów, bo to jakby są dwie jakieś powiązane ze sobą rzeczy, to jest takie narzędzie, które rzeczywiście jest najlepsze. Ułomne, ale jednak chyba lepszego narzędzia na ten moment nie mamy dostępnego. Także oczywiście śledzimy to, natomiast no, mówię, dopóki nie pokażemy gameplayu i po gameplayu nie dowiemy się, że na przykład te wskaźniki nie ruszyły się w taki sposób, jak może byśmy chcieli, albo nie wiem, jakoś inaczej zafunkcjonowały, no to wtedy się pewnie zaczniemy martwić. Na ten moment się tym tematem za bardzo nie zajmujemy. Czy macie w głowie punkt, jeśli chodzi o oczekiwania ceny Star Rapture? Czy cena Early Access może być niższa niż finalnej wersji? Wszystko jest na stole, bardzo głęboko obserwujemy, jeżeli chodzi o ceny. No, większość tych dużych, udanych premier, ale i w sumie nieudanych też w ostatnim czasie jednak oscyluje w okolicach tych $30 jako bazowa amerykańska cena i 30 euro w strefie euro, więc jakby no przyglądamy się ciągle temu, ale to jest, myślę, że też jedna z takich decyzji, którą będziemy mogli podjąć na samym końcu tego procesu. No, każda gra jednak mimo wszystko z ogromnym tym katalogiem istniejących gier konkuruje. Te gry istniejące do tego się przeceniają, to jakby my wiemy, bo mamy taką grę, tak, i wiemy, że trudno konkurować jest z przecenionym o kilkadziesiąt procent Green Hellem jakimś nowym produktom w Early Accessie. No i tak by też to doświadczenie musimy w jakiś sposób przełożyć na Star Rapture, tak, żeby nie przeszarżować i optymalną tą cenę sobie ustalić. Także to jeszcze jest wszystko przed nami. Natomiast dopuszczamy różnicowanie, tak, że Early Access będzie inaczej wyceniony niż finalna wersja jak najbardziej, ale czy tak będzie, to naprawdę jeszcze daleka droga przed nami.
Dzień dobry, jest oczywiście dosyć wcześnie, ale koncepcyjnie patrząc spodziewacie się, że produkcja Green Hell 2 zajmie porównywalny okres do produkcji Star Rapture. Z jednej strony macie sporo kontentu, co przyspiesza produkcję, z drugiej strony przechodzicie na intensywne prace nad 2 IP jednocześnie. No ja bym powiedział, że my jednak sobie życzylibyśmy, żeby te prace nad Green Hellem drugim poszły szybciej niż nad Star Rapture. I wydaje nam się to możliwe z kilku powodów. Pierwszym jest to, że koncepcja Green Hella drugiego jednak zmierza bardziej w kierunku tego, żeby to nie była gra zupełnie o czymś innym, bo zdecydowanie ku temu się skłaniamy, więc będzie, powiedzmy sobie, rozwiniętym, lepszym i w jakichś tam obszarach oczywiście z nowymi elementami, Green Hellem. Więc mamy tutaj już może nie tyle sporo kontentu, bo ten kontent nie da się go przerzucić, tak samo jak kodu się nie da przerzucić. Natomiast najdłuższy też jakby najbardziej czasochłonnym procesem jest nie samo kodowanie, tylko wymyślenie, co chce się zakodować, a później sprawdzenie, czy działa, i jak nie działa, to kodowanie inaczej. No tutaj mamy te mechaniki, mamy bardzo dużo mechanik, które działają i chcemy, żeby dokładnie tak wyglądały. Mamy parę, których chcielibyśmy usprawnić, mamy też parę nowych, które chcemy dodać, które zmienią i wprowadzą ten pierwiastek nowości do Green Hella drugiego. Także to jest ta część, powiedzmy, która nam ułatwi pracę. Ze Star Rapture startowaliśmy kompletnie koncepcyjnie od zera i ta koncepcja gdzieś tam też później mocno się zmieniała. Pewne feature'y, które wydawały nam się fajne, okazały się nie takie fajne. Także gdzieś tam tych iteracji było dużo. Tutaj też będą, no bo generalnie produkcja gier polega na iteracjach, ale chcielibyśmy je jakoś tam ograniczać. Do tego przy Star Rapture de facto przez ostatnie 3 lata budujemy zespół i to są takie wzrosty po 25% rocznie. Także budowanie równolegle z zespołu nad projektem, nad którym się pracuje od początku, nie jest na pewno ułatwieniem. No i ten taki czynnik trzeci, to o czym gdzieś już wspominałem, czyli nowy silnik. Nowy silnik, więc nowy dla starej ekipy. Jest to wyzwaniem, a jeśli chodzi o ludzi, którzy się specjalizowali w Unrealu, no to też każda gra jest inna i każda gra jest nowym wyzwaniem i nawet jeśli się pracowało na Unrealu przy jednej grze, to bardzo często trzeba wiele rzeczy jakby uczyć się ich od początku przy zupełnie innym kontencie. Także no tutaj są te takie, powiedzmy, 3 rzeczy, które my uważamy, że zdecydowanie te prace powinny pójść szybciej. No oczywiście nie będzie to jakiś tam błysk, bo nie tego typu gry robimy, które się robi w rok. No ale tak, naszym tutaj zdecydowanym życzeniem jest zarządu to, żeby ta produkcja była sprawniejsza i de facto wygląda na to, że mamy wszystkie karty w ręku, żeby tak się wydarzyło. Jak dużą wskazówką co do dalszego rozwoju IP Green Hella jest dla Państwa kierunek rozwoju IP The Forest? Ja myślę, że jest jakąś i to jest coś, co już też wcześniej obserwowaliśmy, może najbardziej odwrotnie, na bardziej nieudanych przykładach, natomiast The Forest fajnie pokazuje nam, że druga część może odnieść mega sukces i wcale nie trzeba, nawet niewskazane jest robienie czegoś zupełnie nowego, innego, bo tutaj jakby jest bardzo blisko Forestowi pierwszemu do drugiego i jakby widać, że gracze się przesiedli z 1 na 2 i potraktowali ją trochę jako
odświeżenie plus parę nowych fajnych feature'ów. No i mega sukces, także my gdzieś tam jednak bezpiecznie zmierzamy w podobnym kierunku. Już raz tworząc Green Hella patrzyliśmy w stronę Foresta. Jakoś tam nas to inspirowało razem z rozwojem i z modelem sprzedaży, także tutaj podoba nam się to, co chłopaki robią i to, co zrobili z dwójką. I tak też i w tym kierunku też my zmierzamy, żeby jednak Green Hell drugi bardzo, bardzo mocno bazował na jedynce, ale był w wielu aspektach lepszy, plus to coś nowego. W ile godzin rozgrywki będzie celował Early Access Star Rapture? Ja myślę, że tutaj ciężko określić 100-godzinowo w takim przypadku akurat naszego gatunku, bo no tutaj jest tak, że jednak ten core gameplay loop jest taki, że jedna osoba spędzi grając sobie w niego kilkanaście godzin, a ktoś inny będzie rozwijał swoją bazę, eksplorował w inny sposób, będzie chciał wszystko wybudować, będzie chciał zrobić to inaczej i przesiedzi tam 2 miesiące, nie? Więc Jakby ta gra jest w taki sposób budowana, żeby dawać możliwość jakby też zmieniania tego, co się zrobiło. Zarówno w łatwy sposób budujemy, jak i w łatwy sposób niszczymy to, cośmy zbudowali i właściwie bezkosztowo możemy sobie to samo odbudować w zupełnie innej konfiguracji, więc jakby w ten, tak, żeby działało lepiej, jakby nie będziemy chcieli karać gracza za to, że nie wiedział, jak coś zrobić, później się nauczył i już będzie utykał z tym, co ma niedziałające. W łatwy sposób pewnie będziemy mu pozwalali te błędy swoje poprawiać. Więc tak jak Krzysiek mówi, no to jednej osobie to może wystarczyć jakby jeden pas, zrobienie wszystkiego raz i tyle, ale innym będziemy dawali możliwość właściwie grania wiele, wiele godzin, przerabiania tego, co już zrobiło, poprawiania, rozbudowywania i tak dalej. I też jakby no, ideą Early Accessu jest to, że no, my mamy od razu pipeline rzeczy, które chcemy dodawać. Tak, na pewno jakaś, no może na pewno to, ale zakładam, że jakaś roadmapa się pojawi od razu rzeczy, które w takiej czy innej formie, tak, które będziemy planowali do jakiegoś szybszego bądź wolniejszego dodawania do gry. Więc to też nie będzie tak, że Early Access i później wiele miesięcy grania w to samo. Raczej byśmy się spodziewali, że dość szybko będziemy też tym graczom dorzucali kolejne rzeczy, żeby ta rozgrywka im się nie nudziła. tak, tak. Tym bardziej, że jakby nasz zespół, który jest trzykrotnie większy niż ten, który gdzieś tam był przy Green Hellu, no, daje nam taką możliwość, żebyśmy szybciej ten content wytwarzali i tak naprawdę stworzyliśmy 20 dodatków do Green Hella, zabrało to 6 lat. Gdzieś tam po drodze pojawiały się takie większe części gry, jak koop, czy odsłanialiśmy nowe obszary terenu, rozbudowaliśmy budowanie i tak dalej, więc no tutaj mamy taką ekipę, że chcielibyśmy tak to wszystko troszkę ścieśnić i cashować szybciej cały ten projekt. Natomiast ile godzin, odpowiadając ostatecznie, no ja bym raczej celował tutaj pewnie w tygodnie, no bo to jest gra skierowana do ludzi, którzy lubią długo grać i tam sobie majstrują, budują i przerabiają i odbudowują i tego typu, więc ja myślę, że tam tego kontentu będzie na tygodnie grania raczej. Do ile osób będziecie Państwo musieli zwiększyć zespół, aby móc jednocześnie rozwijać Star Rapture i Green Hella II? No więc my generalnie na chwilę obecną to chcielibyśmy ustać w zwiększaniu naszego zespołu. Oczywiście zawsze gdzieś tam jest ten bufor jeszcze kilku osób, jeśli się okaże, że potrzeba, ale patrząc na nasze teamy Star Rapture'owe i mały zespół, który pracuje nad Green Hellem, to jest wystarczające. Rozwój zespołu nigdy się nie przekłada 1:1, ani nawet 1:2 do zwiększenia prędkości działań, więc tutaj my mamy już duży zespół, bo to jest prawie 70 osób.
Najważniejsze jest, żeby ten zespół był sprawny, żeby był zgrany, żeby nasze pipeliny produkcyjne były odpowiednio ułożone i tak naprawdę z tej ekipy już można wycisnąć bardzo dużo i chcemy przy tym pozostać. Natomiast gdzieś tutaj, jeśli chodzi o to jednoczesne rozwijanie, no to też na to patrzymy tak, że Star Rapture teraz jest, powiedzmy, w takim swoim momencie apogeum produkcji i jak dojdzie do Early Accessu, no to oczywiście dalej będziemy nad tym pracowali, ale już w tym momencie część managementu i osób decyzyjnych może gdzieś pracować nad kierunkiem Green Hella II, zespół właśnie, który robi dodatki do Green Hella I, może już zacząć jakieś prace, a później będziemy patrzyli po premierze Early Accessa, czy już, czy jeszcze chwilkę i jakie zasoby możemy przestawiać w kierunku Green Hella II. To już koniec. Dziękujemy Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że zaspokoiliśmy Państwa ciekawość w większości tematów i zapraszamy też inwestorów indywidualnych na czat, który się odbędzie za godzinkę o godzinie 13. Dziękujemy bardzo.